Witam Was serdecznie w dzisiejszym materiale, który zapoczątkuje nową serię na kanale 10,000 Needles. Będzie to przegląd wszystkich relacji romantycznych w grach Final Fantasy, w którym postaram się opowiedzieć co nieco o każdej parze, nawet jeśli ta historia nie była jakąś istotną częścią fabuły. Do nagrania czegoś o tej tematyce zainspirowała mnie najnowsza część, która obfituje w bardzo różnorodne relacje, dlatego zaczniemy właśnie od Final Fantasy XVI. Materiał będzie zawierał spoilery dotyczące losów bohaterów oraz fabuły. Nie opowiadam tu wszystkiego, ale często po prostu nie sposób przybliżyć historii par, pomijając ich genezę i okoliczności poznania. Pierwszą relacją, na której się skupimy, będzie, jak łatwo się domyślić, ta pomiędzy głównymi bohaterami, Clive'em oraz Jill. Poznali się oni w Rosarii, kiedy mała Jill Warwick została zabrana z Królestw Północy jako gwarant pokoju pomiędzy krainami. Księżniczka nie była jeńcem, bardziej osobą o znaczeniu politycznym, a dzięki postawie księcia Elwina zamieszkała w domu Rosfieldów i wychowywała się wraz z Joshuą i Clive'em. Jest starsza od młodszego z braci o 2 lata, a 3 lata młodsza od starszego z nich. Spędzają wspólnie kilka lat dzieciństwa, aż do wydarzeń w Bramie Feniksa, które na długo ich rozdzielają. Ich drogi zbiegną się ponownie, kiedy służący w cesarskiej armii Clive pojawia się na polu bitwy Tytana i Siwy. Od tego momentu przez kolejne lata podróżują i działają wspólnie. Mamy w trakcie rozwoju tej relacji kilka momentów szczególnie ważnych. Pierwszym z nich jest zdecydowanie zjednoczenie przyjaciół z dzieciństwa po wielu latach. Okoliczności tego wydarzenia są dość ekstremalne, ponieważ Clive musi obronić wycieńczoną Jill i wywalczyć sobie drogę do ocalenia jej, co nie udałoby się bez pomocy Sida. Kolejną taką sceną jest samotna noc na popiele po ucieczce przed Odynem. Jest to bardzo sugestywna, klimatyczna chwila, w której pada wiele ważnych słów. Ostatni moment zwrotny to szczera, czuła rozmowa Jill i Clive'a tuż przed rozstrzygnięciem całej fabuły. Ich pożegnanie nie pozostawia żadnych złudzeń, że są parą i nie chcą dłużej tego ukrywać. Jest to relacja romantyczna, co do której mogliśmy mieć pewność jeszcze przed premierą gry. Książę i księżniczka, para dominantów, dwoje młodych ludzi, których naznaczone cierpieniem ścieżki spotykają się po latach rozłąki. Trzeba przyznać, że pasują do siebie idealnie i ich historia też mogłaby być idealna. Tylko że nie! Wspominałam już we wcześniejszym odcinku poświęconym Final Fantasy XVI, że poza poziomem trudności relacja między głównymi bohaterami to największy zarzut, jaki mam w kierunku tego tytułu. Po ich ponownym spotkaniu w fabule następuje przeskok o 5 lat. 5 lat wspólnej wędrówki, walki, pomagania naznaczonym, budowania kryjówki od zera. Niektórzy w tym czasie zdążą się pobrać, mieć dziecko, wziąć rozwód i wejść w kolejny związek, podczas gdy Clive i Jill wciąż się obwąchują. Naturalny rozwój relacji w niesprzyjających warunkach i trudnym uwarunkowaniu geopolitycznym, powiecie? Chyba żaden argument nie jest w stanie mnie przekonać, że dwoje młodych ludzi o wspólnej przyszłości, którzy są bliscy pocałunku zaraz po ponownym spotkaniu, czekają następne 5 lat, bo nie są pewni swoich uczuć. To fakt, że kiedy weźmiemy pod uwagę jedynie czas gry, wygląda to nieco lepiej. Ale ja nie dam wam zapomnieć, że oni dosłownie wzdychają do siebie 5 lat, a potem jeszcze siedzą sobie nago przy ognisku, a jednak postanawiają wyznać sobie miłość dopiero w momencie, kiedy wiedzą, że to może być ich ostatnia rozmowa. Nie odbierzcie tego jako totalną krytykę, ja po prostu nie mogę przeboleć, że tak świetnie pasujące do siebie postaci nie dostały szansy nacieszyć się sobą tak jak powinny i jak na to zasługiwały. Kolejną osobą, o której chcę wam opowiedzieć, będzie Benedicta Harman. Mówię o osobie, ponieważ podczas jej stosunkowo krótkiego czasu ekranowego dowiadujemy się o aż 3 relacjach. Dominantka Garudy nie miała łatwego dzieciństwa. Dopiero kiedy przebudziła się w niej moc wiatru, zyskała szansę na lepsze życie. Pomocną dłoń wyciąga do niej Cid Telamon, wraz z którym wstępuje w szeregi Barnabasa, króla Valedu. Niestety gra nie wspomina o tym zbyt wiele, ale ta jedna scenka z retrospekcją i kilka znaczących uwag bohaterów pozwala nam przypuszczać, że przez jakiś czas darzyli się większą poufałością, przynajmniej do momentu odejścia Cida ze służby królowi, po czym dominantka zaczyna do niego żywić mocną urazę. Drugą relacją, którą rozwija Benedicta, jest romans z dominantem Tytana. Ciężko stwierdzić, czy jest to z wyrachowaniem zaplanowana manipulacja, czy towarzyszą jej jakieś silniejsze emocje. Jesteśmy świadkami jednej sceny, która jednoznacznie przedstawia ją i Hugo jako kochanków, jednak tylko z jego strony te uczucia potwierdzają się na przestrzeni gry. Gdy Tytan dowiaduje się o śmierci Benedikty, wpada w szał i rozpacz, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić, poszukując zemsty aż do własnej śmierci. Trzecim partnerem Garudy jest Barnabas Tarmr. Myślę, że możemy śmiało założyć, że młoda Benedicta, otrzymawszy szansę szybkiego wspięcia się po szczeblach pełnej intryg politycznej kariery, bez zastanowienia wpadła w objęcia króla.
Dla Odyna była ona tylko pionkiem w grze o dominację i spełnienie celu wyznaczonego przez Ultimę, ale nie sądzę, by i z jej strony wykształciły się jakieś poważne uczucia. Było to na pewno niekwestionowane posłuszeństwo, być może podziw dla władcy, ale Benedykta niewątpliwie miała swoje korzyści, będąc kochanką króla. Postać dominantki wiatru jest niesamowicie intrygującą kobietą, która zdołała uwieść aż 3 dominantów. Biorąc pod uwagę takie szczegóły jak fakt, że przed ostatecznym starciem próbuje namówić Sita do powrotu na dwór Valedu, albo to, że cały czas nosiła przy sobie amulet, który jej podarował, można przypuszczać, że było to jej jedyne, w pełni szczere i długotrwałe uczucie. Na 3. miejscu na tej liście umieszczę księżną Annabellę. Również przedstawiam tu osobę, ponieważ mamy do omówienia 2 jej relacje. Jako pierwszą śledzimy małżeństwo z arcyksięciem Elwinem Rosfieldem. Był to związek aranżowany, o którym słyszałam fanowskie plotki co do tego, czy ich rody były spokrewnione, ale według mnie ta teoria nie ma potwierdzenia w grze. W tej konkretnej rozmowie między nią i arcyksięciem, która wzbudza dyskusję, najpewniej chodzi o to, że kobiety z jej rodu w przeszłości rodziły już dominantów, dlatego Annabella uważała się za elitę odpowiednią do małżeństwa z władcą. Po tym, jak ich pierwszy syn, uzdolniony w walce Clive, okazuje się nie posiadać mocy Eikona, księżna traktuje go niemal wrogo, faworyzuje natomiast Joshua, który przebudza się jako Feniks. Jej mania wyższości doprowadza do spisku przeciwko Rosarii, który wybucha krwawym zamachem w bramie Feniksa, podczas którego książę Elwin ginie. Celem zdrady jest nawiązanie współpracy z cesarstwem, co ostatecznie umożliwia jej poślubienie Sylwestra Lesage. Z tego małżeństwa na świat przychodzi Oliwier, oczko w głowie Annabelli, która jest gotowa na wszystko, by posadzić chłopca na cesarskim tronie. Związek z Sylwestrem również jest tylko pewnego rodzaju układem politycznym, a dodatkowo cesarz wydaje się o wiele bardziej podatny na jej wpływ i manipulacje niż arcyksiążę Rosarii. Podsumowując relacje cesarzowej, mam ochotę powiedzieć tylko, że była to wyrachowana baba bez skrupułów, dla której partnerzy byli interesujący tylko wówczas, gdy dzierżyli władzę, im większą, tym lepiej. Sama stawiała się w roli dobrej partii i wspólnika politycznego raczej niż żony, która wstępuje w związek z jakichkolwiek pobudek emocjonalnych. Być może już środowisko, w którym się wychowała, wpoiło jej takie mechanizmy, wszak jej małżeństwo z Elwinem było zaaranżowane. Nie zmienia to faktu, że na przestrzeni całej gry, poza niechęcią, nie widzimy u tej postaci żadnych autentycznych uczuć. Pozostając w cesarstwie Zanbreque, przybliżymy sobie relację księcia Diona. Jest to naprawdę przełomowy element w Final Fantasy XVI, ponieważ to pierwszy raz, kiedy Square Enix oficjalnie prezentuje nam parę bohaterów homoseksualnych. Terence pochodził z mniejszej szlachty w cesarstwie i od najmłodszych lat wiązał swoją karierę z wojskiem. Prawdopodobnie panowie wyznali sobie uczucia jeszcze zanim książę utworzył święty zakon rycerzy dragonów. W jednej ze scen mających miejsce w cesarskich koszarach dominant Bahamuta jednoznacznie okazuje uczucia swojemu głównemu zastępcy. Niestety po tym pocałunku nie mamy okazji śledzić zbyt dokładnie ich relacji. Fabuła pokazuje nam jeszcze jedną scenę podczas obrony Randela. Dion wydaje ostatnie dyspozycje i zwalnia Terence'a ze służby. Chociaż ten nie chce opuszczać księcia, rozumie jego zamiary i respektuje je. Nie jest to łatwy moment dla żadnego z nich, ale kochankowie rozchodzą się na dobre. To chyba jedna z moich ulubionych relacji w Final Fantasy XVI. Jest autentyczna, jest też unikalna nie tylko na skalę tej gry o dość mrocznym charakterze, ale przynajmniej póki co również na skalę serii. Jeśli już mowa o ulubionych relacjach, to muszę w tym miejscu wspomnieć o pewnej nie do końca kanonicznej, jednak wydającej się być raczej oczywistą, mianowicie o tej pomiędzy Joshuą i Jotę. Dominant Feniksa i jego towarzyszka z Zakonu Nieśmiertelnych poznali się zaraz po wydarzeniach Nocy Płomieni, kiedy Joshua miał 10 lat, a Jotę 7 lub 6. Nie wiemy dokładnie, kiedy zaczynają wspólną podróż, prawdopodobnie dopiero bliżej dorosłego wieku, co potwierdzałyby wydarzenia ukazywane po przeskoku czasu. Od tamtego momentu we wszystkich cutscenkach widzimy ich razem. Celem wędrówki jest odkrycie tajemnic starożytnych wierzeń oraz boskiego bytu, Altimy. Jota jest strażniczką i służącą księcia. Bez zawahania można stwierdzić, że jego dobro przedkłada nad swoje własne, nieustannie troszcząc się o jego samopoczucie i bezpieczeństwo. Przypuszczalnie z powodu relacji pan-sługa oraz przynależności Joty do nieśmiertelnych nie obnoszą się ze swoim przywiązaniem, a jednak w pewnym momencie gra puszcza do nas oczko. Jest to scena, w której Joshua postanawia wyruszyć na kolejną wyprawę ze swoim bratem i prosi Jotę, by udała się do kryjówki i tam pomagała potrzebującym. Dziewczyna próbuje oponować, ale posłusznie przyjmuje polecenie zgodnie z wolą dominanta, żarliwie prosząc go o zachowanie ostrożności w podróży. Joshua udziela jej błogosławieństwa i całuje ją w czoło, a kiedy Jota żegna się z Jill i Clive'em, słyszymy, jak łamie jej się głos. Według mnie nie potrzeba więcej znaków, że ta dwójka ma się ku sobie. No i też niestety nic więcej gra nam nie pokazuje.
Bezgraniczne oddanie i poświęcenie Jotę, jej opiekuńczość i nieustanne zmartwienie stanem zdrowia Jishui sprawia, że to jedna z najbardziej uroczych relacji, niewinnych, ale bardzo, bardzo głębokich. Kolejna relacja, którą omówię, również nie jest kanonicznie potwierdzona, ale nie można przejść obok tej pary obojętnie. Mam na myśli Gawa i Eddę. Kobieta zostaje znaleziona w miasteczku Eistla podczas wyprawy Clive'a na kontynent Popiołu i jako jedyna ocalała po szturmie Akaszy. Jest w zaawansowanej ciąży, zrozpaczona losem reszty mieszkańców i naprawdę przerażona. Clive decyduje, że nie powinna ona zostać w tym miejscu w swoim stanie, dlatego prosi Gawa, by eskortował dziewczynę do kryjówki. Zwiadowca od samego początku bierze Eddę po swoje skrzydła. Kiedy później rozmawia z Clive'em, wyraźnie widać, jak bardzo zaangażowany jest w opiekę i pomoc ciężarnej. Przygotowuje dla mającego się narodzić dziecka wyjątkowy amulet, zgodnie ze zwyczajami swojego ludu, a o sobie mówi niemal jego przybranym ojcu. Stale dopytuje o jej stan zdrowia, a podczas porodu niecierpliwie wyczekuje pod drzwiami. Według mnie wszystkie te elementy sprawiają, że trudno uznać takie zachowanie jedynie za dobre chęci Gawa. Kiedy dodatkowo weźmiemy pod uwagę chwilę zakłopotania, kiedy rozmawia z Eddą, maluje nam się obraz relacji, która ma szansę rozwinąć się w coś naprawdę wspaniałego. Pozostańmy jeszcze na chwilę w kryjówce, żeby przyjrzeć się nie tyle relacji, co naprawdę barwnej postaci, jaką jest beznadziejna romantyczka Asta. Nie, ja wcale nie uważam, że jest beznadziejna, to twórcy zdecydowali o postawieniu na piętrze nad lazaretem tej wyjątkowo kochliwej kobiety. Clive może nawiązać rozmowę z tą niegrywalną postacią wiele razy i po niemal każdej istotnej misji Asta zdradza mu sekret o zainteresowaniu innym mężczyzną z kryjówki. Najpierw jest to Otto, następnie łamacz klątw Cole o niewinnym spojrzeniu, pomocnik Gaut, męski i silny kowal Blackthorn, podopieczny handlarki Haron, potężnej postury, lecz łagodny Goods, potem czarujący Gav, książę Dion, przy którym inne jej sympatie przestały się liczyć, Bart Lucan, następnie mający szlachetne korzenie Joshua, a na końcu Clive, któremu wyznaje, że tyle czasu bezsensownie goniła za uczuciami, kiedy on był cały czas tak blisko. Dodatkowo, jak fani zdążyli zauważyć, każdej zmianie zdania towarzyszy również zmiana stroju dziewczyny. Kiedy mówi o Blackthornie, ma szatę w tym samym kolorze co kowal. Gdy jej wybrankiem jest książę Dion, nosi długą suknię w jasnych barwach, a kiedy opowiada o Joshui, ma na sobie dosłownie szatę nieśmiertelnych. Ja osobiście zapałałam sympatią do tej pociesznej postaci, która niewątpliwie dodała smaku już i tak wybornej plejadzie postaci z kryjówki. Na koniec chciałabym wam opowiedzieć o jeszcze kilku relacjach postaci pobocznych. Zacznijmy od damy, czyli Isabel, przełożonej całunu w mieście Northridge. Według mnie z nią związane są tak naprawdę dwie historie. Pierwsza z nich, którą Isabel opowiada w rozmowie z Clive'em, to relacja z przeszłości, która doprowadziła ją do całunu. Okazuje się, że dama była wcześniej kurtyzaną w stolicy cesarstwa. Tam poznała nosiciela, który był sługą jej pana. Między nimi rozwinął się zakazany romans, który ściągnął na jej kochanka bardzo dotkliwą karę cielesną. Isabel zdecydowała, że powinni razem uciec z Oriflamme i tak też się stało. Zakochani podjęli trudną i długą wędrówkę, która doprowadziła ich do Northridge. Zostali przyjęci pod skrzydła tamtejszego domu uciech, jednak ukochane damy zmarły niedługo potem wskutek odniesionych jeszcze w stolicy obrażeń. Od tamtej pory kobieta zamieszkała w całunie, później stając się jego główną prowadzącą i poświęcając wszystko pomocy lokalnej społeczności. W trakcie wykonywania ostatnich zadań na zlecenie Isabel możemy zaobserwować, jak kształtuje się jej prawdopodobna kolejna relacja. W związku z żywym zaangażowaniem kobiety w organizację polityki i obronności miasta, współpracuje ona blisko z dowódcą straży Philipem. W pewnym momencie, kiedy kardynał z Oriflamme próbuje przejąć władzę i kontrolę nad mieszkańcami Northridge, zdezorientowany Philip decyduje się zrezygnować ze służby. Dama jednak nie przestaje w niego wierzyć i nakłania go do powrotu, widząc również, jak dobrze jego obecność działa na morale lokalnych żołnierzy. Według mnie nie jest on tylko oddanym sprawie rycerzem, lecz widzi w Isabel coś więcej. Niestety nie dowiadujemy się, jak ich losy potoczyły się dalej. Z przełożoną całunu wiąże się pośrednio historia jeszcze jednej relacji. Chodzi o jedną z kurtyzan, Tatien, której niepokojącą nieobecność Isabel zauważa w zadaniu Righting Wrongs. W trakcie tego questa dowiadujemy się od innych dziewcząt z całunu, że Tatien miała wielbiciela w mężczyźnie z garnizonu z blizną na jednym oku. Od żołnierzy dowiadujemy się, że jako jedyny do tego opisu pasuje Janik. Dalsze kroki odkrywają przed nami tragiczną prawdę. Niedaleko od miasteczka Mur, kochanek zazdrosny o innych mężczyzn podziwiających wdzięki młodej kurtyzany najpierw morduje ją, a potem decyduje się skończyć ze sobą. Spotykamy jeszcze kilka par, o których wiadomo niewiele, natomiast były one 100% kanoniczne. Sir Rodney Murdoch jest dowódcą rozariańskiej armii, którego poznajemy na samym początku gry. Mogliśmy go spotkać również grając w demo.
Oprócz obowiązków militarnych jest trenerem młodego Clive'a, który aspiruje do tytułu Tarczy Feniksa. Jego żoną jest Hannah Murdoch, którą poznajemy dopiero po przeskoku czasu. Spotykamy ją w miasteczku Eastpool lata po tragicznych wydarzeniach Nocy Płomieni i dowiadujemy się, że Sir Murdoch zginął podczas zamachu cesarskich. Hannah ofiarowuje Clive'owi rynsztunek należący do jego ojca Elwina. Okazuje się, że panowie przyjaźnili się i czasem wyjeżdżali wspólnie, stąd szaty arcyksięcia w domu Murdochów. Wdowa jest widocznie wzruszona, kiedy spotyka Clive'a i Jill. Nie kryje również żalu, kiedy informuje naszych bohaterów o tym, że Rodney nigdy nie wrócił do domu. Temu wątkowi nieco bardziej pozytywnego wydźwięku nadaje fakt, że niedługo później spotkamy Oscara Murdocha, bratanka dowódcy, który za zgodą Clive'a będzie miał możliwość spełnić swoje największe marzenie o służbie rodowi Rothschildów, tak jak robił to jego wuj. Ostatnią taką krótką historią jest związek Otto, naszego niezastąpionego doradcy z kryjówki. Dowiadujemy się o jego rodzinie, kiedy między nim i Clive'em nawiązuje się rozmowa o tym, jak poznał Sida. Zwierza się on wówczas, że związał się z kobietą, z którą począł syna podczas jednego z rejsów, na którym płynął. Historia tego romansu nie kończy się szczęśliwie. Syn Otto i jego partnerki, której imienia nie poznajemy, okazuje się być nosicielem, a cała rodzina kobiety zgłasza ten fakt odpowiednim służbom, co doprowadza do śmierci chłopca. Jest to dodatkową motywacją nie tylko dla samego Otto, ale również dla Sida, z którym się przyjaźnił, by zacząć aktywną działalność na rzecz ratowania i poprawy warunków nosicieli. I tak oto przeprowadziłam was przez część Final Fantasy niezwykle bogatą w romantyczne wątki. Każda z tych historii jest zupełnie inna, co nadaje wartości, wiarygodności i głębi całej fabule i przedstawionemu światu. Mam na koniec jedno smutne spostrzeżenie, że zdecydowana większość tych relacji nie ma szczęśliwego zakończenia, co naprawdę potęguje wrażenie mroku płynącego z tej części. Uwielbiam happy endy, ale tutaj wszystko pasuje idealnie. No, może poza tym, że Clive i Jill zmarnowali te kilka lat, zamiast wyznać swoje uczucia wcześniej. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać w komentarzach, co sądzicie o przedstawionych przeze mnie relacjach, a także o samej koncepcji tej serii. Dziękuję za waszą uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.